10 najgorszych rosyjskich broni. Miejsce 10. MiG-25 Foxbat. MiG-25 Foxbat to radziecki myśliwiec przechwytujący i samolot rozpoznawczy, wprowadzony do służby w 1970 roku. Maszyna była projektowana do osiągania bardzo dużych prędkości, do Mach 3,2 i lotu na dużych pułapach, aby przechwytywać bombowce i samoloty wywiadowcze. MiG-25 miał potężny radar i 2 silniki Tumański R-15, które umożliwiały przyspieszenie do ekstremalnych prędkości. Pomimo imponujących osiągów, konstrukcja była bardzo ciężka i mało zwrotna, co ograniczało jego możliwości w bezpośrednim starciu z nowszymi myśliwcami. Awionika MiG-25, choć nowoczesna w latach 70., dzisiaj jest przestarzała i ogranicza zdolności bojowe w porównaniu z nowoczesnymi radarami i systemami walki elektronicznej. Rosja wciąż posiada kilkaset egzemplarzy w magazynach i ograniczonej służbie, głównie w roli rozpoznawczej i treningowej. MiG-25 nie jest już używany jako frontowy myśliwiec przechwytujący, gdyż został zastąpiony przez MiG-31 i flankery Su-27 30-35. Jego konstrukcja była nastawiona na prędkość i wysokość, a nie manewrowość, co dziś oznacza, że jest nieefektywny wobec nowoczesnych samolotów wielozadaniowych i systemów przeciwlotniczych. MiG-25 był eksportowany do kilku państw, w tym do Iraku i Syrii, i brał udział w licznych konfliktach, gdzie ujawniał swoje mocne i słabe strony. MiG-25 z Foxbat pozostaje symbolem radzieckiego podejścia do ekstremalnej prędkości i dużych pułapów, ale w 2025 roku jest jednym z przestarzałych i ograniczonych w użyciu myśliwców w rosyjskiej armii. Miejsce 9. MiG-29 Fulcrum. MiG-29 to radziecki wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji zaprojektowany pod koniec lat 70. i przyjęty do służby w 1983 roku jako przeciwwaga dla zachodnich F-16. Jego główne role to zdobycie przewagi powietrznej i przechwytywanie oraz ograniczone zadania uderzeniowe dzięki podwieszanym uzbrojeniom. Wyposażony jest w radary i awionikę odpowiednie do swojej epoki, choć w starszych wariantach ustępują one nowoczesnym systemom AESA. Wady starszych egzemplarzy to przestarzała awionika, krótszy zasięg i mniejsza ładowność niż u większych flankerów Su-27 30-35. Starsze wersje mają problemy z niezawodnością silników RD-33, które szybko zużywają się i generują dużo dymu, zdradzając pozycję samolotu. W praktyce oznacza to, że na współczesnym polu walki Fulcrum ma niewielkie szanse przeciwko nowoczesnym myśliwcom NATO. MiG-29 był szeroko eksploatowany i eksportowany. Brał udział w licznych konfliktach, gdzie pokazywał zarówno zalety zwrotności, jak i ograniczenia awioniki. Rosyjskie i eksportowe wersje były modernizowane, np. MiG-29 SMT, MiG-29 MM2, otrzymując lepszą awionikę, zdolność przenoszenia bomb kierowanych i ulepszone radary. W operacjach współczesnych MiG-29 bywa ograniczony przez brak zaawansowanej sieciocentryczności i nowoczesnych sensorów w starszych wersjach. Mimo to, w zmodernizowanych wariantach pozostaje groźnym, relatywnie tanim i wszechstronnym myśliwcem dla państw, które nie dysponują najnowszym sprzętem. Wielu ekspertów uważa, że utrzymywanie MiG-29 w służbie to przejaw braku nowoczesnych alternatyw i problemów przemysłowych Rosji. Z powodu wysokich kosztów eksploatacji i małej skuteczności część egzemplarzy została przeniesiona do rezerwy lub magazynów. Łącznie Rosja może mieć około 250 egzemplarzy wszystkich wersji myśliwca. Ogólnie MiG-29 jest symbolem skutecznego projektu z końca zimnej wojny. Nadal użyteczny po modernizacjach, ale technicznie przestarzały wobec najnowszych myśliwców generacji 4,5 i 5.
Miejsce 8. T-54. T-54 to radziecki czołg podstawowy, opracowany tuż po II wojnie światowej, który wszedł do służby w 1947 roku. Był następcą T-34 i stanowił fundament rozwoju całej rodziny radzieckich czołgów powojennych. Uzbrojony w działo kalibru 100 mm D-10T, w swoich czasach przewyższał wiele zachodnich konstrukcji pod względem siły ognia i mobilności. Dzięki prostocie i niezawodności stał się jednym z najbardziej masowo produkowanych czołgów świata. Powstało ponad 90 000 egzemplarzy, łącznie z T-55. T-54 był eksportowany do dziesiątek krajów i brał udział w niezliczonych konfliktach, od Wietnamu przez Bliski Wschód po Afrykę. Współcześnie jednak jest całkowicie przestarzały wobec nowoczesnych czołgów trzeciej i czwartej generacji, takich jak T-90M czy Leopard 2A7. Ma słaby pancerz, brak aktywnych systemów obrony i przestarzały układ celowniczy, co czyni go łatwym celem dla nowoczesnej broni przeciwpancernej. Czołg nie ma systemów noktowizyjnych, termowizyjnych ani komputerów balistycznych, które są standardem w nowoczesnych maszynach. Jego działo 100 mm D-10T nie jest w stanie skutecznie zwalczać współczesne czołgi podstawowe, takie jak Leopard 2, Challenger 2 czy Abrams. Stary układ napędowy i brak aktywnych systemów obrony czynią go łatwym celem dla dronów i artylerii precyzyjnej. Nawet po modernizacjach T-54 pozostaje praktycznie bez szans w bezpośrednim starciu z nowoczesnymi czołgami NATO. Mimo to Rosja reaktywowała część T-54 i T-55 z magazynów w czasie wojny w Ukrainie z powodu strat w nowszych czołgach. T-54 pojawił się ponownie w 2023 roku, co zostało powszechnie uznane za oznaczenie desperacji i brak nowoczesnych rezerw w rosyjskich siłach pancernych. Rosja posiadała ogromne ilości czołgów T-54 i T-55, które zostały wycofane z aktywnej służby i przechowywane w magazynach. Dokładna liczba pozostałych egzemplarzy jest tajna i nie podawana do publicznej wiadomości. Te wozy są używane głównie w rolach pomocniczych lub stacjonarnych, np. jako działa samobieżne lub punkty ogniowe. T-54 jest dziś symbolem technicznego opóźnienia i desperacji rosyjskich sił pancernych, które zmuszone są sięgać po sprzęt z lat 40. i 50. XX wieku. Miejsce 7. 2S4 Tulpan. 2S4 Tulpan na polski tulipan to radziecki moździerz samobieżny kalibru 240 mm. Wprowadzony do służby w 1971 roku, jest największym seryjnie produkowanym moździerzem samobieżnym na świecie i strzela olbrzymimi pociskami, odłamkowo-burzącymi i termobarycznymi. Broń była projektowana do niszczenia bunkrów, fortyfikacji i stanowisk artyleryjskich w głębi pola przeciwnika. 2S4 jest bardzo ciężki i powolny, co ogranicza jego mobilność na polu walki i wymaga ochrony konwoju. Obsługa wymaga dużej załogi i czasu na przygotowanie strzału, co sprawia, że jest wrażliwy na ataki powietrzne i artyleryjskie. Ze względu na ogromny rozmiar i huk wystrzału, po oddaniu salwy łatwo zlokalizować pozycję i stać się celem kontrataku. Pomimo siły rażenia 2S4 jest technicznie przestarzały. Nie posiada nowoczesnych systemów kierowania ogniem, ani szybkostrzelności współczesnych haubic samobieżnych, co czyni Tulpana reliktem radzieckiej artylerii. Rosja wciąż posiada setki egzemplarzy w magazynach i ograniczonej służbie. Liczba ta szacowana jest na 160 do 350 pojazdów w magazynach i 40 w aktywnej służbie. W nowoczesnym konflikcie takim jak wojna w Ukrainie, użycie 2S4 jest ryzykowne i kosztowne, gdyż łatwo go zniszczyć za pomocą dronów lub precyzyjnej artylerii. Dziesiątki moździerzy zostało zniszczonych
zniszczonych podczas trwającego konfliktu. 2S-4 Tulpan pozostaje symbolem potężnej, ale przestarzałej radzieckiej artylerii, która w 2025 roku wymaga dużego wsparcia logistycznego i ochrony, aby była efektywna. Miejsce szóste BMP-1. BMP-1 to pierwszy na świecie bojowy wóz piechoty. Wprowadzony do służby w 1966 roku, dziś jest uznawany za skrajnie przestarzały. Jego cienki pancerz chroni jedynie przed bronią lekką i odłamkami. Nie zapewnia żadnej ochrony przed nowoczesną amunicją, dronami ani minami. Uzbrojenie główne działo kalibru 73 mm, 2A28 Grom. Ma bardzo ograniczony zasięg i celność, co czyni je praktycznie bezużytecznym przeciwko współczesnym pojazdom opancerzonym. Zainstalowany pocisk kierowany 9M14 Malutka jest równie przestarzały i nieskuteczny wobec nowoczesnych czołgów. Wnętrze pojazdu jest ciasne i nieergonomiczne, a sposób rozmieszczenia amunicji zwiększa ryzyko pożaru i eksplozji po trafieniu. Załoga i desant siedzą bardzo nisko, co w razie eksplozji miny często kończy się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. W warunkach współczesnej wojny, zwłaszcza w Ukrainie, BMP-1 okazał się łatwym celem dla dronów artylerii i przenośnych granatników przeciwpancernych. Nawet zmodernizowane wersje, jak BMP-1AM Basurmanin, nie eliminują jego głównych wad konstrukcyjnych. Rosja nadal używa około 500 BMP-1 i korzysta z magazynów, w których może mieć nawet 7000 pojazdów, co jest oznaczeniem braku nowoczesnych transporterów, takich jak BMP-3 czy Kurganiec 25. Dziś BMP-1 jest postrzegany nie jako siła bojowa, lecz jako symbol technologicznego zacofania i desperacji rosyjskiej armii, która musi sięgać po sprzęt sprzed ponad pół wieku. Miejsce piąte 2A29M T-12 Rapira. 2A29 MT-12 Rapira to radziecka armata przeciwpancerna kalibru 100 mm, wprowadzona do służby w 1968 roku jako następca MT-12W. Została zaprojektowana do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych, ale również do wsparcia ogniowego piechoty. Broń jest holowana i wymaga pojazdu do transportu, co ogranicza jej mobilność. W porównaniu z nowoczesnymi systemami rakietowymi, MT-12 korzysta głównie z amunicji odłamkowo-kumulacyjnej i ma ograniczoną skuteczność wobec nowoczesnych czołgów z pancerzem reaktywnym. Czas reakcji i przygotowania do strzału jest znacznie dłuższy niż w przypadku nowoczesnych przenośnych systemów rakietowych typu Kornet czy Konkurs. Zasięg strzału bezpośredniego w typowych warunkach dla pocisku przeciwpancernego to około 2500 metrów, natomiast maksymalny zasięg ostrzału pośredniego dla amunicji odłamkowo-burzącej to około 8200 metrów. Pomimo modernizacji i ulepszeń, MT-12 jest ciężka, mało mobilna i łatwa do wykrycia przez drony i artylerię. Współczesne pole walki wymaga szybkiego reagowania i zdolności ognia i zmiany pozycji, czego MT-12 nie zapewnia. Rosja wciąż posiada setki sztuk w magazynach, co czyni MT-12 przykładem starej, ale wciąż utrzymywanej broni przeciwpancernej. Użycie MT-12 w nowoczesnych konfliktach jest ograniczone do statycznej obrony lub wsparcia ogniowego, a nie ofensywy manewrowej. Mimo to została wyciągnięta z magazynów i skierowana na front na początku konfliktu na Ukrainie, a do tego czasu zaobserwowano ich użycie i pojedyncze potwierdzone zniszczenia. To wskazuje, że setki egzemplarzy zostały przynajmniej okresowo przesunięte do działań w Ukrainie. Szacuje się, że Rosja posiadała 500 aktywnych dział przeciwpancernych MT-12, a w magazynach znajdowało się dodatkowo 800 dział T-12, MT-12 i MT-12R. 2A29 Rapira stała się symbolem przestarzałej rosyjskiej artylerii przeciwpancernej,
która w XXI wieku nie dorównuje nowoczesnym systemom kierowanym ani mobilnym. Miejsce czwarte 9M14 Malutka. 9M14 Malutka, znana na zachodzie jako AT-3 Sager, to przeciwpancerny pocisk kierowany, który został wprowadzony do służby w ZSRR. W latach 60. XX wieku była to pierwsza radziecka przenośna kierowana broń przeciwpancerna, ATGM, jednak dziś uznaje się ją za całkowicie przestarzałą. System wymaga ręcznego naprowadzania przewodowego, MCLOS. Operator musi dosłownie sterować pociskiem w locie, co jest ekstremalnie trudne i niebezpieczne w porównaniu z nowoczesnymi rosyjskimi pociskami, takimi jak Kornet czy Metis M. Malutka jest powolna, prymitywna i mało celna. Zasięg pocisku wynosi od 500 do 3000 metrów. Czas lotu do celu jest bardzo długi, do 25 sekund na maksymalnym dystansie, co daje przeciwnikowi czas na reakcję lub ukrycie się. Głowica kumulacyjna Malutki nie przebija nowoczesnych pancerzy reaktywnych ani kompozytowych, więc jest nieskuteczna przeciwko współczesnym czołgom. System ma ogromne ograniczenia w warunkach bojowych, jest wrażliwy na zakłócenia, wiatr, dym i wymaga dobrej widoczności celu. Mimo to Rosja wciąż ma tysiące tych pocisków w magazynach i według niektórych źródeł wykorzystuje je ponownie w wojnie na Ukrainie. Ich obecne zastosowanie to głównie improwizowane systemy obrony lub uzbrojenie pojazdów drugiej linii, co podkreśla desperację armii rosyjskiej. 9M14 Malutka to dziś symbol radzieckiej myśli technicznej sprzed pół wieku. Broń, która kiedyś była nowatorska, a dziś jest jednym z najbardziej przestarzałych przeciwpancernych systemów świata. Miejsce trzecie RPG-7. RPG-7 to radziecki ramieniowy granatnik przeciwpancerny, wprowadzony do służby na początku lat 60. XX wieku. Jest to broń ponownego użycia, która odpala wymienne granaty rakietowe o różnych typach głowic, HEAD, odłamkowo-burzące, termobaryczne, tandem itp. Typowe zastosowania to zwalczanie pojazdów opancerzonych, stanowisk ogniowych, bunkrów i celów w zabudowie miejskiej. RPG-7 był ceniony za prostotę konstrukcji, niskie koszty produkcji i łatwość obsługi, nawet przez słabo wyszkolone załogi. Jest dziś jednym z najstarszych aktywnie używanych systemów przeciwpancernych na świecie. Choć był skuteczny w drugiej połowie XX wieku, jego konstrukcja nie przystaje do realiów współczesnego pola walki. Wyrzutnia wymaga od strzelca bliskiego podejścia do celu, co jest skrajnie niebezpieczne wobec nowoczesnych czołgów i dronów rozpoznawczych. Głowice kumulacyjne RPG-7 nie są w stanie przebić nowoczesnych pancerzy, reaktywnych ani kompozytowych. Brak zaawansowanego systemu naprowadzania sprawia, że celność na dystansie powyżej 200 do 300 metrów drastycznie spada. Natomiast maksymalny zasięg lotu pocisku wynosi 1000 metrów, lecz trafienie jest mało prawdopodobne. Strzelec RPG-7 jest łatwym celem. Odrzut i błysk wystrzału zdradzają jego pozycję, co w warunkach współczesnego pola walki często kończy się natychmiastowym kontratakiem. W porównaniu z nowoczesnymi rosyjskimi systemami jak RPG-29 Vampir czy Kornet, RPG-7 ma niski współczynnik i skuteczności. Choć Rosja wciąż produkuje amunicję do RPG-7, broń ta pełni raczej rolę uzbrojenia rezerwowego lub dla milicji i oddziałów terytorialnych. Posiada ich dużą liczbę, która prawdopodobnie jest liczona w dziesiątkach tysięcy. W wojnie na Ukrainie jego użycie pokazuje, że może być groźny jedynie w zasadzce lub walce miejskiej na bardzo małym dystansie. RPG-7 był produkowany na licencji i kopiowany w wielu krajach, przez co stał się jedną z najbardziej rozpowszechnionych broni przeciwpancernych na świecie. Przez dekady pojawiał się w praktycznie każdym większym konflikcie,
od Wietnamu przez Bliski Wschód po współczesną Ukrainę. Mimo upływu lat RPG-7 pozostaje użyteczny dla wielu armii i formacji nieregularnych, lecz na polu walki ze zmodernizowanymi siłami, jak na Ukrainie, jego rola jako skutecznego środka przeciwczołgowego jest coraz bardziej ograniczona. Miejsce drugie AK-47. AK-47, czyli automat kałasznikowa wzór 47, został opracowany przez Michaiła Kałasznikowa w ZSRR pod koniec lat 40. XX wieku. Wprowadzono go do służby w Armii Radzieckiej w 1949 roku jako podstawowy karabin szturmowy. Strzela nabojem 7,62 na 39 mm. co zapewnia równowagę między siłą ognia a kontrolą odrzutu. Zasięg skuteczny ognia wynosi 400 metrów. Broń jest znana z prostej konstrukcji, niezawodności i łatwości obsługi, nawet w trudnych warunkach bojowych. AK-47 był produkowany w ogromnych ilościach. Miliony egzemplarzy trafiły do armii i formacji na całym świecie. Broń była bazą dla licznych wariantów i modyfikacji, takich jak AKM, AK-74, AK-12, które wciąż są używane w Rosji i wielu innych krajach. AK-47 wyróżnia się odpornością na błoto, piasek, mróz i brak smarowania, co czyni go ekstremalnie trwałym. Pomimo to jest dziś technicznie przestarzały w porównaniu do nowoczesnych karabinów szturmowych. Klasyczny AK-47 jest cięższy i mniej celny przy szybkostrzelności w porównaniu do nowszych wariantów. Starsze egzemplarze mają brak możliwości łatwego montażu nowoczesnych celowników, lunet i akcesoriów, co ogranicza ich użyteczność w walce współczesnej. Stał się symbolem walki partyzanckiej i rewolucji, używany w licznych konfliktach XX i XXI wieku. Choć powstał w latach 40., wciąż jest wykorzystywany w konfliktach, także nieregularnych i przez niektóre siły paramilitarne. W regularnej armii rosyjskiej AK-47 jest obecnie praktycznie wycofany z codziennego użytku bojowego, choć można go spotkać w niektórych jednostkach. Nie ma publicznie dostępnych wiarygodnych danych mówiących o dokładnej liczbie oryginalnych AK-47 w rosyjskich magazynach. Wyprodukowano dziesiątki milionów karabinów serii AK. Szacunki globalne sięgają 100 milionów sztuk wszystkich typów AK, z czego część pochodzi z zakładów rosyjskich. AK-47 stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych karabinów na świecie, zarówno pod względem technicznym, jak i kulturowym, i pozostaje ikoną rosyjskiej broni strzeleckiej. Miejsce pierwsze Mosin Nagant. Mosin Nagant to rosyjski karabin powtarzalny w kalibrze 7,62 na 54 mm R. Opracowany w latach 80. XIX wieku, został przyjęty do służby w Imperium Rosyjskim w 1891 roku. Konstrukcja powstała dzięki współpracy rosyjskiego pułkownika Siergieja Mosina i belgijskiego projektanta L. Naganta. Mosin Nagant ma magazynek na 5 nabojów, ładowany przez pasek lub pojedyncze naboje. Zasięg skuteczny karabinu wynosi 500 metrów. Karabin był używany przez Rosję, ZSRR i różne państwa satelickie przez ponad 100 lat. Był znany z dużej niezawodności w trudnych warunkach. Mógł działać w mrozie, błocie i piasku. Wersje snajperskie zostały wyposażone w celowniki optyczne i używane w obu wojnach światowych. Wyprodukowano miliony egzemplarzy. Szacuje się ponad 37 milionów w całym okresie produkcji. Po II wojnie światowej Mosin Nagant został stopniowo zastąpiony przez karabiny szturmowe AK-47 w Armii Radzieckiej. W aktywnej służbie rosyjskiej liczba Mosin Nagant
To najpewniej pojedyncze sztuki do co najwyżej kilkuset egzemplarzy, a dokładna liczba egzemplarzy w kraju nie jest jawnie dostępna. Choć był niezawodny w warunkach wojen światowych, jego konstrukcja nie odpowiada współczesnym standardom pola walki. Dziś jest popularny wśród kolekcjonerów i strzelców sportowych ze względu na historię i trwałość, jednak używany był przez poborowych podczas inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.